Któż z nas nie zna Raymana? Sympatyczny ludek wymyślony przez Michaela Ancela szturmem zdobył serca graczy. Pierwsza część była morderczo trudna, dlatego wielu z nas nie widziało dalszych poziomów po etapach z nutkami. Jednak było coś magnetyzującego w tym platformerze. Piękne kolory, animacja i kupa dobrych pomysłów. Nic dziwnego, że pomysł na sequel krążył po Ubisoftie. Jednak gracze musieli czekać aż 4 lata na nową odsłonę gry. Jednak tym razem tytuł wyglądał zupełnie inaczej. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja spóźniona o lata gry Rayman 2 The Great Escape w wersji na Dreamcasta. Zapraszam. Tym razem Rayman trafił w pełny trójwymiar. Było to podyktowane rynkiem, który zachłysnął się trójwymiarowym Super Mario 64 na konsolę Nintendo 64. Nic dziwnego, że w pewnym momencie wszyscy chcieli mieć platformera 3D. Rayman idealnie się do tego nadawał. Był już rozpoznawalną postacią i gracze wyczekiwali z utęsknieniem sequela. Rayman 2 The Great Escape to jedna z najlepszych platformówek, jakie pojawiły się w tamtym czasie na komputery osobiste. Tym brakowało takich gier. Próbowano wypromować Kroka, ale dużo mu brakowało do lekkości Mario. Dlatego Rayman był tym, czego gracze oczekiwali. Fajnym, kolorowym platformerem z ciekawymi pomysłami, sympatycznym bohaterem i odpowiednio dobranym poziomem trudności. Rayman wpakował się w kłopoty. Armada robopiratów pochwyciła jego i jego przyjaciela Globoxa. Zły hersz całej bandy, kapitan Razorbird, planuje zniszczyć planetę, a wszystkich mieszkańców zniewolić. Rayman i jego przyjaciele nie mogą na to pozwolić. Sympatyczny stworek rusza do walki wspierany przez gromadę sojuszników. Historia w Raymanie to nie jest szczyt fabularnych opowieści, ale z drugiej strony to platformer skierowany w zasadzie do wszystkich, więc historyjka jest prościutka i nie wybiegająca poza to, co oferowały innej maści platformówki z tamtych lat. W tych grach liczył się gameplay i radocha, a ta stała na bardzo wysokim poziomie. Rozgrywka w Raymanie to dzisiaj standardy wypracowane przez wiele gier tego typu, jednak wtedy wzorem był Super Mario 64, a pozostałe gry w pewien sposób próbowały przekuć zawarte tam mechaniki na swoje. Rayman w odróżnieniu od np. Crasha Bandicoota pozwala poruszać się swobodnie po dość ograniczonych lokacjach. Choć gra jest liniowa, to możliwość eksploracji pozwoliła ukryć w grze aż 1000 lumów, czyli latających świetlików, których zebranie będzie nie lada wyzwaniem. Również mocno stonowano poziom trudności względem pierwszej odsłony. Oczywiście jeśli chcemy w grze zebrać wszystko, to trochę nam zejdzie, ale jeśli tylko gramy dla przygody i fanu, będzie o wiele bardziej przyjemnie niż w irytującej poprzedniczce. Jako że Rayman jest w pełnym 3D, wymusiło to pewne zmiany w mechanikach. Nadal mamy helikopter z włosów czy łapanie się krawędzi. Te elementy są w zasadzie dostępne od samego początku, bo Rayman poznał je w poprzedniej odsłonie. Jedną ze zmian jest walka. Dorzucono możliwość strafowania. Również zamiast pięści, tym razem Rayman używa białych kulek do pokonywania przeciwników. Ale sam trzon rozgrywki to nie wszystko. Platformery tamtych lat skrzyły się od pomysłów, które miały zaskakiwać gracza. Choć Rayman nie był tak pełen unikalnych rozwiązań jak Mario, i tak było trochę interesujących rzeczy, a to rzucanie wybuchającymi beczkami w specjalne drzwi, czy zmuszanie pirata, aby rzucał beczkami w określony punkt, pływanie za ciągnącym nas na lince smokiem przez bagna, bieganie po zapadających się mostach, wspinanie po pajęczynach, skakanie po pajęczynach, bujanie się na lince, pływanie na beczce, no masa ciekawych elementów, które nie pozwalały się graczom nudzić. Jednakże, choć gra była całkowicie inna od pierwszego Raymana, pewne elementy pozostały niezmienne, jak na przykład kultowa śliwka, która tutaj miała podobną funkcjonalność. Jednak trzeba sobie powiedzieć jedno, The Great Escape to w zasadzie reboot serii, zupełnie nie łączy się z częścią pierwszą, poza kilkoma powracającymi postaciami i mniej istotnymi elementami, choć oczywiście zadbano o jakieś easter eggi dla fanów poprzedniczki. Wraz z progresem historii bohater pozna nowe umiejętności, na przykład pływanie i nurkowanie. Jednym z fajnych pomysłów była podróż na bombie, niczym na rączym rumaku, gdzie trzeba sterować tak, aby bomba eksplodowała wysadzając z drzwi, ale też trzeba pamiętać, aby wcześniej z niej zeskoczyć. Również pojawi się modyfikacja tego pomysłu, ale z bombą latającą. Również fajnym pomysłem była wariacja na temat uciekania przed przeciwnikiem. W Crashu zrobiono to pokazując postać od przodu, tak aby było widać goniący nas na przykład głaz. W Raymanie 2 postawiono na standardową kamerę od tyłu, ale umieszczoną w uzębionej japie przeciwnika. Innym
Tym razem sterowaliśmy ogromnym latającym statkiem piratów, by za chwilę precyzyjnie sterować Raymanem w wąskich przesmykach najeżonych kolcami. Tego typu elementy bardzo często pojawiają się tylko raz i nigdy nie są powtórzone, dzięki czemu gra zdaje się sypać świeżymi pomysłami jak z rękawa. Szkoda, że dzisiaj Ubisoft już tak nie umie. Wymieniłem tylko niewielką część tego, co nas czeka w wielkiej ucieczce Raymana, bo niemal każdy kolejny poziom zaskakiwał czymś nowym. Nie zabrakło też bossów i mini-bossów, ale tutaj poza ostatecznym kapitanem Razorbirdem zabrakło pomysłów na jakichś unikalnych patafianów. Niby na każdego trzeba odnaleźć odpowiedni sposób, ale sama rozgrywka przy pojedynkach nie dostarcza emocji, a jak się pozna schemat działania każdego, wydają się oni być dziecinnie łatwi do pokonania. Co innego końcowy boss, który wymaga potężnej dawki umiejętności i na nim spędziłem chyba najwięcej czasu. Co ciekawe, jest to jedna z niewielu gier, w której pomimo użycia oprawy 3D gra się tak bardzo nie zestarzała. Ubisoft zamiast pakować grę ilością poligonów postawił na bardzo proste modele i postaci i lokacji, jednakże oblekając je fajnymi ręcznie rysowanymi teksturami, co powoduje, że nawet dzisiaj gra wygląda całkiem nieźle. Tekstury maskują ogólną biedę gry, choć widać, że wszystko jest ciosane z ogromnych bloków, ale i tak oprawa całkiem nieźle się broni, co w przypadku 25-letniej gry w 3D jest dość niezwykłe. Ponieważ Rayman pojawił się na kilku platformach, kilka słów o tym, które z nich są najlepsze. Wersja PC-towa była natywną i jest ona uważana za jedną z najdoskonalszych. Jeśli jednak wolicie grać na konsoli, to najbardziej wierna PC-towej odsłonie jest ta z Dreamcasta, która działa w 480p i dodatkowo obsługuje szeroki ekran, ale granie Dreamcastowym padem jest średnio wygodne. Natomiast najbogatsza jest wersja z PlayStation 2, nazwana Rayman Revolution. Posiada lepszej jakości modele, tekstury, jak i więcej poziomów. Najsłabiej wypada gra z pierwszego PlayStation i handheldów. Nie są to złe gry, ale w porównaniu do tej z Dreamcasta czy PlayStation 2 wali z nich potężnie biedą. Czy dziś Rayman 2 nadal ma coś do zaoferowania? Cóż, tak, według mnie jak najbardziej tak. Gra posiada masę fajnych pomysłów, chociaż te pomysły były przez lata przewałkowane na tyle różnych sposobów, że wydaje się, że wszystko już widzieliśmy. I owszem, widzieliśmy, ale już po premierze The Great Escape. Przejście w 3D było doskonałym pomysłem. PC-ty potrzebowały takich platformerów, które były wtedy domeną konsol, a wszelkie próby wypuszczania czegoś takiego na komputery osobiste były, cóż, mocno średnie. I tak, myślę tutaj chociażby o Kroku, który był nudną, bezpłciową platformówką. Mówcie co chcecie, ale miałem okazję ukończyć obie odsłony i były one powolnymi mułami, nie dorównując szybkiej i płynnej rozgrywce z Crasha czy Mario. I Rayman 2 dał dokładnie to, czego brakowało. Dynamiczną, kolorową, sympatyczną platformówkę z masą pomysłów, poziomów, znajdziek i wyzwaniem dla tych, którzy takowego szukali. Rayman 2 The Great Escape zestarzał się godnie. Nadal potrafi bawić i ma fajny posmak gier z końcówki lat 90. Dlatego jeśli druga część was ominęła, to warto się z nią zapoznać, a potem zasiąść do świetnej trzeciej odsłony Hoodlum Havoc, bo ta była jeszcze lepsza od Wielkiej Ucieczki, ale pomimo to obie nadal potrafią dzisiaj sprzedać wiele radości. Polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film zaproponowany przez serwis YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.